Wjeżdżasz motocyklem do Austrii, masz zamontowaną kamerkę na kasku, robisz sobie filmy, nagrywasz sobie filmy i później je udostępniasz na YouTube'a. Czy to w ogóle jest legalne? Bo w internecie jest wiele sprzecznych informacji. Sam wiele razy widziałem filmy na YouTubie, jak podróżnik, który tutaj wjeżdżał, ściągał kamerkę, przestał nagrywać, bo twierdził, że jest to nielegalne w Austrii i nie chce sobie narobić problemów. Ale czy tak naprawdę jest? Ja to sprawdziłem, tym bardziej, że mieszkam tu w Austrii od wielu, wielu lat, więc powiem Wam również, jak to wygląda z praktycznego punktu widzenia. Zapraszam na film. Tak jak wspomniałem, mieszkam w Austrii od wielu lat z rodziną. Jeżdżę również motocyklem od wielu lat tutaj w Austrii. Temat nagrywania w sumie, jeżeli chodzi o mnie, jest w miarę świeży, bo zacząłem nagrywać dopiero jakieś 1,5 roku temu, kiedy kupiłem pierwszą kamerkę. Wcześniej tak naprawdę nigdy się za bardzo tym nie interesowałem. Po prostu zakupiłem sobie kamerkę i wtedy przypomniałem sobie właśnie różne opinie ludzi, które kiedyś tam w internecie słyszałem, że podobno w Austrii nie wolno tego robić. I sam się zastanawiałem, co dalej, czy mogę nagrywać, czy nie mogę nagrywać, czy mogę wrzucać na YouTube'a takie filmiki. I powiem Wam szczerze, że wtedy troszeczkę zlekceważyłem ten temat, założyłem po prostu kamerkę i zacząłem sobie coś nagrywać. I w tamtym roku mieliśmy taką sytuację, jechałem z kolegą na 2 motocykle, przejeżdżaliśmy przez jakąś wioskę i chciałem wyprostować sobie nogi, stanąłem na motocyklu na podnóżkach, tak jak powiedzmy do pozycji offroadowej i miałem kamerkę na kasku zamontowaną. I na końcu tej wioski stała policja, zatrzymali nas. Ja na początku nie wiedziałem dlaczego, wyjechaliśmy bardzo powoli. Myślałem, że właśnie chodzi o tą kamerkę lub o to, że stoję na podnóżkach. Policja nas zatrzymała i pyta się, czy wiemy, jaki jest powód zatrzymania. Ja mówię, że nie. On mówi, że przekroczyliśmy prędkość. Okazało się, że tam było w centrum 30, my mieliśmy jakieś 42. No nieważne. Dostaliśmy tam jakiś niski mandat. I porozmawialiśmy sobie z tymi policjantami trochę, tym bardziej, że okazało się, że to również motocykliści. I podczas tej rozmowy miałem cały czas kamerę na kasku i pytam się tego policjanta, czy mu to nie przeszkadza, czy ja mogę nagrywać, czy to w ogóle jest legalne w Austrii. To znaczy nie chodziło mi o nagrywanie tej interwencji tej policji, tylko w ogóle, czy mogę nagrywać. I on stwierdził, że tak, że dlaczego nie, przecież... On pierwszy raz w ogóle słyszy takie pytanie i się dziwi w ogóle, że się go pytam o coś takiego, nie? I ja powiem Wam szczerze, pojechałem wtedy do domu i zastanawiałem się, czy to jest w ogóle rzeczywiście... Czy ten policjant może jest niedoinformowany, czy rzeczywiście tak jest? I trochę zgłębiłem ten temat. I powiem Wam tak, że zacząłem szukać po internecie, na różnych stronach internetowych, również na oficjalnych stronach rządu austriackiego, na stronach firm ubezpieczeniowych tutaj w Austrii oraz znalazłem jakieś artykuły również dziennikarzy tutaj austriackich i również na OMTC. To jest taka strona, w ogóle to OMTC, jakby to porównać do Polski, to jest coś takiego jak nasz PZMOD. Ja Wam w ogóle podlinkuję kilka tych stron internetowych, z których brałem te informacje, także możecie sobie sami również poczytać. Tym bardziej, że można sobie przetłumaczyć na język polski, więc nie ma z tym problemu. Ale polecę Wam stronę w ogóle OMTC, również Wam się tu wyświetli na ekranie. Gdy będziecie tutaj jechać do Austrii, tam na tej stronie znajdziecie bardzo dużo różnych informacji na temat na przykład winiet, przepisów, jakie tutaj obowiązują w Austrii. Znajdziecie tam dosłownie wszystko, możecie sobie właśnie winiety kupić nawet u nich, dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy w ogóle, jak wygląda sprawa tutaj z bezpieczeństwem, z tym, co musicie mieć w samochodzie, co musicie mieć na motocyklu i tak dalej, i tak dalej. Wszystko tam znajdziecie na tej stronie, polecam Wam w ogóle, jak będziecie tutaj kiedyś jechać. I zacząłem czytać te artykuły i wypisałem sobie kilka takich podpunktów, tych najważniejszych, które mnie najbardziej interesują, jeżeli chodzi właśnie o nagrywanie tutaj w Austrii i opublikowanie takich filmów w internecie. Jeszcze 2 słowa o tym OMTC. To jest coś takiego jakby austriacki klub motoryzacyjny i oni działają w zakresie pomocy drogowej, informacji dla kierowców i motocyklistów, przygotowują jakieś mapy, właśnie zakazy lotów dronów i tak dalej, i tak dalej. Ja mam tutaj taki, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, abonament. Płacę po prostu raz w roku pewną sumę, chyba to 160 albo 180 euro kosztuje w tym roku. I oni również udzielają Wam pomocy podczas
wypadku drogowego, jakby wam na przykład samochód nie odpalił, to wtedy dzwonicie do nich, oni przyjeżdżają, pomagają wam samochód odpalić, czy nawet kapcie mogą wam koło zmienić, mogą wam samochód odholować i to w całej Europie obowiązuje, również jestem ubezpieczony ja, cała moja rodzina i wszystkie pojazdy, które mam, czyli powiedzmy jakbym miał nawet, nie wiem, 2 motocykle, 2 samochody, to wszystko obejmuje tak jakby w tym pakiecie. Jestem za granicą, mam wypadek, dzwonię pod numer, oni przyjeżdżają, holują samochód, także świetna sprawa, bardzo dużo ludzi tu w Austrii to opłaca. Bo w sumie jedno holowanie może być 3 razy droższe niż po prostu jedna taka roczna opłata. Także fajna instytucja i tak jak mówię, polecamy poczytać troszeczkę na ich stronie. I teraz tak, co do nagrywania, kilka podpunktów. Pierwsze co muszę powiedzieć, to tak, zakup takich kamer sportowych w Austrii jest oczywiście legalny, kupicie je wszędzie, z tym nie ma najmniejszego problemu. Montaż tych kamer na kasku, czy w samochodzie, na przykład przy szybie, czy na desce rozdzielczej jest również legalne, pod warunkiem, że jest to zamontowane profesjonalnie, nie przeszkadza w prowadzeniu samochodu, prowadzeniu pojazdu. Wiadoma sprawa, no nie? I nie zasłania wam gdzieś tam widoku. Także montaż i zakup kamer jest w ogóle legalny tutaj w Austrii. Kolejna kwestia to jest to, że Austria jest oczywiście członkiem Unii Europejskiej i obowiązują tutaj przepisy RODO, tak samo jak i w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, czyli przepisy o ochronie danych osobowych i o tym opowiem za chwilę, bo to jest właśnie bardzo ważne, jeżeli chodzi o nagrywanie filmów tutaj w Austrii. Głównym problemem w Austrii, co jest całkowicie zakazane, to jest tak zwane ciągłe nagrywanie. Czyli nagrywanie całej drogi, ciągłe archiwizowanie filmów, nagrywanie osób, pojazdów w przestrzeni publicznej może być traktowane jako inwigilacja. Nie możecie sobie wziąć kamery, włączyć jej i w miejscu publicznym cały czas nagrywać przez jakiś tam okres czasu, pokazywać co ludzie robią, co się dzieje na ulicy i tak dalej. To jest całkowicie zakazane. Filmiki możecie robić tylko krótkie. Ciągłe nagrywanie jest traktowane jako inwigilacja, nie wolno tego robić w ogóle. Tak mówią przepisy. I to jest główny problem w Austrii, niezależnie czy kamera w samochodzie, czy na kasku. Teraz tak, nagrywanie prywatne jest dozwolone. Nagrywanie prywatne, czyli nagrywanie z kamery do użytku prywatnego, podobnie jak robienie zdjęć i filmów na wakacjach, nagrywanie z wnętrza samochodu jest dozwolone na mocy prawa o ochronie danych osobowych tylko wtedy, gdy nie stanowi inwigilacji, to o czym mówiłem przed chwilą, ani nie służy gromadzeniu dowodów. Dane osobowe, takie jak właśnie numery rejestracyjne czy wizerunek osób, nie muszą być ukrywane w takim materiale, więc jest to dozwolone. Czyli jeśli nagrywasz dla siebie krajobrazy, podróże, bez problemu możesz to robić. Nagrywanie jako dowód, i tutaj trzeba uważać, bo jest tak, dowód popełnienia przez innych przestępstw. Każdy, kto filmuje podejrzenie popełnienia przestępstwa i przekazuje nagranie policji, narusza prawo do prywatności. To jest zakazane. Czyli nie wolno nagrywać innych ludzi, gdy podejrzewasz wykroczenie. Tego nie wolno robić, może to tylko robić policja, mogą to tylko robić służby. Ale dowód własnej niewinności. Nagrywanie wideo w odpowiedzi na konkretny incydent, które może dowodzić czyjejś niewinności, jest dopuszczalne. Jeśli wszystkie osoby postronne i tablice rejestracyjne są zamazane lub zasłonięte. Należy jednak pamiętać, że takie nagranie może również obciążyć osobę, jeśli sąd zinterpretuje sporną sytuację inaczej. Czyli jeżeli byście chcieli udowodnić przed sądem, że jesteście niewinni w jakimś wypadku, możecie sobie nagrać, tylko wszystkie osoby muszą mieć zasłonięte twarze, tablice rejestracyjne również muszą być zasłonięte, ale można sobie również narobić problemów, jeżeli sąd stwierdzi, że niepotrzebnie nagrywaliście taki film i tak dalej, także to jest takie, powiem wam, na 2 razy. I tu jest jakby taki przykład podany, że firma ubezpieczeniowa stwierdza, w razie wypadku lub przestępstwa zarzuca państwu winę. Jeśli nagranie z kamery samochodowej lub z kasku na przykład motocyklowego dowodzą państwu niewinności, mogą państwo przekazać materiał policji, czyli możecie coś takiego zrobić. Ale osoby i inne pojazdy muszą być nierozpoznawalne. Jest to zatem dozwolone, ale nagranie może potencjalnie narazić cię na odpowiedzialność karną. Tak to wygląda niestety. I dotychczas w pojedynczych przypadkach sądy dopuszczały nagranie wideo z wydarzeń trwające od 3 do 5 minut, czyli krótkie tylko filmiki. Jeżeli będziecie nagrywać przez dłuższy okres czasu, sąd może stwierdzić, że inwigilowaliście inne osoby i jest to nielegalne. I teraz tak, wytyczne tego OMTC są takie, jeżeli chodzi na przykład o nagrywanie kamerką samochodową. Systematyczny nadzór bez powodu jest zabroniony. To jest to, co mówiłem. Obszar nagrywania musi znajdować się blisko pojazdu, a kamera powinna być skierowana w dół. Szerokokątne nagrania o wysokiej rozdzielczości, obejmujące duży obszar, są niedozwolone.
I teraz tak, kolejna kwestia, moim zdaniem najważniejsza, ten temat, o którym teraz mówimy, czyli jedziemy sobie na urlop do Austrii, na przykład motocyklem, robimy sobie filmy i później publikacja w internecie. I tutaj wygląda to tak. Publikacja nagrań w internecie. Każdy, kto filmuje ruch drogowy za pomocą kamery i publikuje te nagrania na przykład na YouTubie, popełnia przestępstwo, jeśli na nagraniu widać osoby lub tablice rejestracyjne pojazdów. W związku z tym jest to zabronione. Wyjątki. Wszystkie osoby i tablice rejestracyjne zostały uczynione nierozpoznawalnymi lub wszyscy wyrazili zgodę na publikację. Czyli tak naprawdę możemy sobie nagrywać filmy, krótkie, urywki, ale najlepiej zasłonić twarz, zasłonić numery rejestracyjne samochodów i nie będzie z tym najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o kary, naruszenie przepisów mogą skutkować grzywną od kilkuset do 25 tysięcy euro. I jeszcze jedna ciekawa kwestia, nagrywanie policji. Też słyszałem wiele razy, że tego nie wolno robić tutaj w Austrii, ale jest trochę inaczej. Nagrywanie legalne dla dokumentacji. Możesz filmować policję podczas interwencji dla siebie, na przykład jako dowód lub dokumentacja sytuacji. Nagranie nie może przeszkadzać w pracy funkcjonariuszy. Wiadoma sprawa, czyli możecie sobie nagrać takie zdarzenie i zachować dla siebie, gdybyście potrzebowali, żeby to użyć w sądzie. Teraz tak, cel nagrania ma znaczenie. Nie wolno nagrywać dla zabawy, wyśmiewania się z policji czy zniesławienia. Publikacja takich nagrań. Rozpoznawalne twarze policjantów nie mogą być publikowane bez zgody, szczególnie w tajnych lub specjalnych akcjach. Policjant w pracy jest funkcjonariuszem publicznym, ale nadal chroni go prawo do wizerunku i danych osobowych RODO. Więc podsumowanie, możemy sobie nagrać policjantów taką interwencję. Oczywiście nie polecam i raczej nie zalecam, ale według prawa austriackiego możecie to zrobić, tylko nie wolno tego opublikować tak jakby z niezasłoniętymi twarzami tych policjantów. Ja osobiście powiem wam tak, mieszkam tu w Austrii wiele lat, z policją nigdy nie miałem problemów, naprawdę. Kilka razy mnie tam zatrzymali za jakieś drobne przekroczenie prędkości albo za jakieś tam parkowanie i nigdy nie miałem z nimi problemu, tylko trzeba do nich podejść normalnie jako człowiek uśmiechnięty, porozmawiać z nimi i wszystko będzie ok. Ja nie polecam z nimi się kłócić, nie polecam w ogóle z nimi negocjować jakiejś sceny, bo to odniesiecie skutek odwrotny, to na pewno na tym nie wygracie, wręcz przeciwnie. A jeżeli będziecie z nimi normalnie rozmawiać i będziecie w porządku, to miałem kilka razy tak, że tam gdzie jakiś mandat proponowali, ja mówię, dobra, okej, no przekroczyłem prędkość, trudno i oni wtedy, spoko, i dostajesz wtedy najniższy możliwy mandat. Także nie ma z tym problemu. Ogólnie nie polecam ich nagrywać i nie polecam przede wszystkim tego wrzucać do internetu, bo można sobie narobić problemów. Ale tak poza tym nic się nie dzieje. Dwa słowa o dronach, o nagrywaniu dronami. Przepisy bardzo podobne jak w całej Unii. Do 250 gram drony nie musicie mieć specjalnych uprawnień, ale trzeba się zarejestrować na ich stronie oficjalnej. To znaczy mówię o mnie, bo ja tu mieszkam na stałe. Wy w Polsce jak macie drony, to musicie się w polskim instytucie tam zarejestrować. Więc ja tu jestem zarejestrowany. W Austrii mam wykupione ubezpieczenie, bo jest obowiązkowe, ale tak czy tak polecam wykupić takie ubezpieczenie na całą Europę. Jak będziecie latać tutaj w Austrii gdzieś, nie daj Bóg spadnie wam ten dron na samochód, na szybę, jak gdzieś tam facet jedzie, odbije w bok, spowoduje wypadek, wjedzie w ogrodzenie czy cokolwiek. Jeszcze jak się komuś coś stanie, można sobie narobić bardzo dużo problemów, także polecam ogólnie ubezpieczenie wykupić. Nie latać tymi dronami nad ludźmi, nie wolno nagrywać prywatnych posesji i udostępniać tego do internetu. W ogóle nie wolno nagrywać tak, że lecicie dronem i nagrywacie komuś prywatną posesję, bo zadzwoni ktoś na policję i będziecie mieć wtedy duże problemy. Także widoki, jakieś ujęcia z wysoka na miasto czy na cokolwiek, nie ma z tym problemu. Naprawdę nie ma problemu, tylko żeby ten film nie był długi, no nie? Żebyście nie nagrywali cały czas centrum miasta przez ileś tam minut, bo to też jest według prawa nielegalne. No i tak samo maksymalnie możecie wzbić się w powietrze 120 metrów wysokości od poziomu, gdzie startujecie. Zakaz latania. No właśnie są aplikacje, które wam pokazują, w których miejscach nie wolno latać, bo jak są przy lotnisku, gdzieś w centrum miast, wiadoma sprawa, tak jak wszędzie, w każdym kraju Europy i pewnie na całym świecie. Ja wam polecę kilka aplikacji, napiszę wam w opisie filmu takie aplikacje, które wam pomogą, jakbyście chcieli tutaj latać właśnie i sobie sprawdzić, gdzie można, gdzie nie można. Jedna z nich to jest Drone Space Austro Control, to jest taka oficjalna tutaj z Austrii i tam właśnie wam pokazuje, w których miejscach wolno, w których nie wolno. Ale też to AMTC ma taką swoją aplikację, Drone Maps 24, FlySafe, ja wam tam wrzucę w opisie filmu. I teraz tak, no właśnie tak jak mówiłem, no publikacje twarzy i domy muszą być ukryte i tak dalej, numery tablic rejestracyjnych i wtedy nie ma najmniejszego problemu.
Więc żeby to tak podsumować, w Austrii możecie nagrywać bez najmniejszego problemu. Możecie mieć kamerki na kasku, na motocyklu, prawidłowo zamontowane, bo jeżeli policja stwierdzi, że jest źle zamontowane, że zagraża to bezpieczeństwu waszemu lub komu innemu, może być z tego problem. Ale jeżeli zamontujecie na kasku, nie ma z tym problemu. Sam miałem, tak jak mówię, kontrolę, nic mi nawet słowem nie powiedzieli o tej kamerce. Tylko trzeba to robić z głową i bardzo rozsądnie. Nie udostępniać tego do internetu, nie udostępniać twarzy ludzi. Jak rozmawiacie w hotelu z kimkolwiek tutaj w Austrii, albo się go spytać, czy możecie sobie ten film wrzucić na YouTube'a, bo na przykład ktoś oglądnie taki film później w internecie i nagrywacie go przez kilka tam minut, może mu się to nie spodobać. No i możecie mieć z tego problemy, ale ogólnie wolno nagrywać. Krótkie ujęcia, takie jak robimy sobie filmiki na YouTubie, z wyjazdów jest to całkowicie legalne, z drona również jest całkowicie legalne, w samochodzie jest również legalne, tylko tak jak mówię, zasłonić tablicę rejestracyjną, zasłonić twarze, nie nagrywać długo i wszystko będzie ok, nie ma z tym najmniejszego problemu. A tak w ogóle to dajcie znać, czy byście chcieli coś dowiedzieć się więcej o Austrii, bo są tutaj takie przepisy, które trzeba znać, wjeżdżąc tutaj po Austrii, mandaty duże, dosyć duże. I mogę nagrać kilka filmów takich odnośnie różnych sytuacji i różnych rzeczy, których warto wiedzieć przyjeżdżając tutaj do Austrii. No dobra, to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Myślę, że nie zapomniałem o niczym. Jak macie pytania, oczywiście piszcie w komentarzach. Zapraszam Was również na inne moje filmy, na social media, na mojego bloga. Wszędzie jest ta sama nazwa, rmmotoadv. A tak w ogóle, no to trzymajcie się, życzę miłego sezonu i do zobaczenia niedługo na trasie. Cześć. Dotrwałeś do końca, no to po co się tak szybko rozstawać? Zobacz na jakiś film, który jest wyświetlany obok, zasubskrybuj kanał. Po co masz mnie potem szukać po całym YouTubie jak zaginione skarpetki?